Dzisiaj nastał ten moment, w którym w końcu jest Supra. Taka prawdziwa, ale ta ładniejsza, ta trzeciej generacji. Z pop-upami ostatnia i druga. I pierwsza, która nie jest celiką, tylko Suprą, po prostu. Supra trójka weszła w 1986 roku. Miała facelifting w połowie 1989. I to jest maj 1989, czyli teoretycznie powinien być jeszcze przedlift, ale to jest sam początek już po lifta. Lata 80., nawet końcówka, to jeszcze był czas, kiedy napis turbo budził emocje, a nie był po prostu dodatkiem do jakiejś kosiarki pod maską. No i tutaj jest turbo. Można powiedzieć, że jest połączone podobnie jak w dzisiejszych czasach, tylko że jest połączone nie z 3 cylindrami, a 3 litrami. Supra zasadniczo wygląda z zewnątrz dość niepozornie i dość masywnie i całkiem słusznie, bo jest to dosyć ciężka krowa, bo waży ponad 1600 tony. Dlaczego? No bo duży motor turbo i to jeszcze w wersji targa, więc no ma co ważyć. A żeby było ciekawiej, to jest tutaj, poza oczywiście tarczowymi hamulcami wszystkich kół i niezależnego zawieszenia, jest tutaj fabryczna szpera. Były też śmieszne rzeczy pokroju adaptacyjnego zawieszenia, takiego toyotowskiego, które oczywiście się psuło i można było się bawić w W220 w wersji japońskiej. Ogólnie cała Supra była nafaszerowana różnymi dziwnymi rzeczami. Lub mniej dziwnymi, jak na przykład ABS, bo też tutaj jest, ale ABS już dziwny nie był. No bo był to flagowiec, pokazówka i tak jak obecnie pokazuje się dziwne rozwiązania, nowe rozwiązania na elektrykach, tak wtedy właśnie drogie, duże, mocne Grand Tourery. To było to. Od początku troszeczkę się obawiałem spotkania z Suprą tak bliżej, że mogę sobie podejść i dotknąć ją palcem, bo trójka mi się zawsze najbardziej podobała. To nawet chyba w którymś filmie gdzieś z jakiegoś Retro Motor Show, którego jeszcze coś wspominałem. I byłem ciekaw, jak będzie, kiedy faktycznie już będę mógł sobie z takim samochodem poobcować. I to jest fajny, komfortowy Grand Tourer. Ciężka krowa, ale jest komfort i ten komfort Wam potem pokażę. Wracając troszeczkę do technologii, to są tutaj pop-upy. No to nie jest żadne zaskoczenie. No, jeden z piękniejszych rodzajów frontu, czyli właśnie pop-upy. Tutaj nie mają żadnego systemu, który by doprowadzał lampy do końca lub początku. Zależy, czy się opuszcza, czy podnosi. I można w nich zrobić te tak zwane sleepy eyes, że mają przymrużone spojrzenie. I widzicie, chociaż pewnie nie widzicie, ale już teraz widzicie, że właściciele Miat mogą zazdrościć właścicielom Supry trójki, że można tak zrobić bez problemu w fabrycznym samochodzie z fabrycznymi lampami. Można je ustawić pod kątem, a co ciekawe, jazda tak jest rekomendowana przy wyższych temperaturach. I dlaczego? Bo tędy lepiej wpada sobie powietrze. I w sumie jak już przy lampach jesteśmy, to jest tu spryskiwacz. I spryskiwacze były charakterystyczne dla wersji turbo. Taki drobny smaczek. Idąc dalej, widzicie znaczek Toyoty. A tutaj jest ten. Taki ładny, taki designerski z napisem Toyota Supra typowo, który był stosowany do 89. Bo w 89, czyli po lifcie, wszedł normalny ten toyotowski znaczek, ten taki składający się z owali w literę T, sobie jest napis Toyota z owali. I w sumie to na dobrą sprawę nie powinno go tu być, a jest. Ale to są też oryginalne felgi. A wiecie, czego tu jeszcze nie powinno być? Połączenia tego lakieru, o tu widać, jak się fajnie mieni, nie powinien być połączony z welurowym wnętrzem, a jest, oryginalnie. Dlaczego tak wyszło? Najpewniej dlatego, że ktoś zamawiał w maju, to jest majowa Supra, zamawiał wersję przedliftową jeszcze i chciał welur. I mu potem po prostu zaproponowali jeszcze kolor z polifta. Wnętrze, no powiem, że typowo japońskie. Wszystko jest pod ręką, tutaj deska cała jest zabudowana, zegary wszystkie są bardzo czytelne.
I poza tym tutaj wszystko jest bardzo prosto opisane, nic nie pozostawia jakichkolwiek wątpliwości. Jest automat 4-biegowy z nadbiegiem i jest tutaj tak naprawdę po japońsku. To wszystko jest tak, nie będę za bardzo macać, mam ręce brudne po pociągu, ale to jest wszystko pięknie tutaj spasowane, to jest ta japońska precyzja. No i ponownie samochód w zasadzie bezmarkowy, no bo to nie jest Toyota, to jest Supra. No jak mówiłem, że Supra zasadniczo od początku była w tłuszczu, no to jest tempomat, który działa. Jest klima, która prawie działa, ale możecie sobie zrobić piekarnik, wziąć na 30 parę stopni i nie wiem, gotujecie się w samochodzie, jak kto woli. No nie tylko się, jeśli ktoś jest kierowcą płci męskiej, to można sobie także gotować jajka, tylko pamiętajcie, że na twardo, nie na miękko. Poza tym blokada drzwi, otwieranie bagażnika, szyby w prądzie, blokowanie okna dla pasażera, klameczka, taka bardzo fajna. Idąc dalej, ECT, czyli taki dosyć prymitywny tryb sport. Skrzynia oczywiście 4-biegowa z nadbiegiem, z taką potężną gałą. I poza tym tu jest sterowanie podparciem z obu stron odcinka lędźwiowego. Można sobie napompować, żeby wypychał do przodu, żeby lędźwie się schowały w oparcie, a i rozszerzać podparcie boczne i je zwężać. No i lusterka. No i oczywiście jest klasyczny Toyota Clock. To widzicie, to tak mi szybko czas mija w tym samochodzie. No i jak to na Japońca przystało, stan paliwa pokazuje też na postoju. No i jest moc, bo widzimy cały czas ciśnienie oleju i ile turbo dmucha. Także jest fajnie, plus fajne jest to, że tutaj łapa ostrość. Halo. Pod Cruise i ECT Power pokazuje się kontrolka, jeśli jest nadbieg wyłączony, a to ECT Power się zapala, jeśli się kliknie ECT Power. Całkiem logiczne. Poza tym wnętrze jest z przodu zaskakująco przestronne. Jest tu naprawdę dużo miejsca, można się rozłożyć, jest bardzo wygodnie. Są różne schoweczki na monety. No, oczywiście jest kiepalniczka i zapalniczka, no, lata 80. W podłokietniku jest uchwyt na kubki, ale teraz go nie widzicie, bo to się pociągnie tutaj. Tada! I jest uchwyt na kubki. I wystarczy zamknąć, otworzyć i uchwytu już nie ma. Magia. Poza tym tu jest fajny relikt przeszłości pod tytułem Immobilizer, który nie działa, ale jest. Przycisk do spryskiwaczy reflektorów. Taktycznie mały, żeby go przypadkiem nie wcisnąć, żeby budy nie pobrudziło, bo wtedy leje wszędzie. I te przyciski, chociażby od awaryjnych, są ogromne. Jest wielki taki przełącznik z takim mocnym fizycznym kliknięciem. No bo panel nawiewu klika, że tak powiem, dość klasycznie po japońsku, jak taki kaseciak. To jest fajne. Dobra, chwila prawdy. Czy się zmieszczę? O kurde. O kurde. Będę tego żałować. A wiecie, co jest najlepsze? Że fotel nie jest ustawiony pode mnie, tylko jest przesunięty do przodu. I tu chyba faktycznie jedynym sposobem jest usiąść z tyłu w poprzek. O, tak się mieszczę. No, poza tym tak, no jest to Grand Tourer typowo w układzie 2+2. Fotel fajnie wyprofilowany, ale to nie wiem, jak małych macie znajomych, których chcielibyście tu wozić. Ale za to jest nawet podłokietniczek i są normalnie pasy bezpieczeństwa. I wielka szklarnia z tyłu, z klapy. Fotele są właśnie takie welurowe, o, z trzymaniem bocznym, z zintegrowanym zagłówkiem, ale bardziej się teraz skupię na tym, żeby się stąd wydostać. Tak patrząc na tył, można się zastanawiać, czy się otwiera cała klapa, czy z tablicą, czy ze światłami, czy z fragmentem świateł. Otóż nie. Zostaje wysoki próg załadunku, ale to ma jeździć trasy i ewentualnie jakaś walizeczka tu ma być, a nie wiem, meblościanka. Więc jest miejsce, a koło zapasowe jest normalne, z oryginalną felgą, no bo ta felga to jest ta sama co tutaj, ta sama 16. Także jak widać można, tylko obecnie się niektórym nie chce robić porządnie samochodów. Poza tym no, nie ma tu jakoś wybitnie dużo miejsca, ale jest prostokątny, jest ustawny i na trasę, na wakacje wystarczy.
A te takie dziwne, jakby znikąd wzięte zapinki, To jest uchwyt na dach. Tu wchodzi. Nie ma wtedy bagażnika jeszcze bardziej, ale przynajmniej jest miejsce na dach. Nie jest to Supra z 1JZ-em, choć miały. i może kiedyś będzie. Ale pracuje tu 3.0 DOHC turbo 235 koni 350 Nm. To ma z tyłu opony 225. Tak, żeby nie było, że jakieś potężne sliki. Setkę w 6,3 sekundy, maksymalnie 245. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że jak patrzę na ten silnik, to tu jest wszystko ładnie na wierzchu. Przydatność serwisowa 100% zasadniczo. Może poza rozrusznikiem, bo rozrusznik jest gdzieś tam na dole ukryty. No i to jest 7M GTE. Wersja wolnossąca to było 7M GE, a wersja Turbo A, czyli 500 sztuk homologacyjnej serii Supry trójki do grupy A, miało 7M GTE-U, które miało tam 280 koni około. To mnie zaskoczyło tym, ile tu jest w ogóle też miejsca z przodu na chłodnicę i jak chłodnica jest ogromna, ale prostotą silnika. To jest zasadniczo zwykły 3-litrowy dochc. Proszę bardzo. Pokrywę zaworów widać. No i co? No i alternator ładnie na wierzchu. Wszystko tu jest pięknie na wierzchu. Żadnego problemu z dostępem nie ma. To jest po prostu wspaniałe. Myślałbym, że to jest skomplikowany, mocny, duży samochód, który tutaj nie ma kompletnie miejsca na cokolwiek, a tutaj w zasadzie wszystko można pod tą maską zrobić. I nie ma żadnego problemu. Chociaż trochę mnie bawi skitranie kawałka akumulatora mniej więcej pod mechanizm światła. No i co? Intercooler, chłodnica, zbiorniczek wyrównawczy, wszystko jest pięknie na wierzchu. No i burbo. I to jest moment, w którym biorę maskę. Chciałem powiedzieć, zamykam maskę. O. Pora na jazdę. Dobra. Zielona lampka ekonomii znaczy, że stoimy. Światła? Tak. Ja już mam wrażenie, że to jest krążownik. Wspaniałe jest to, jak pięknie widać całą maskę. To jest cudowne. I widok pop-upów to jest... Siedzi się wysoko, co ciekawe. Jak na ten rodzaj samochodu, tak? Ale głęboko. Tak. Mimo wszystko tu się siedzi głęboko. No i przycisk do nadbiegu to jest coś wspaniałego. W sumie dawno nie jechałem automatem. Automatem z nadbiegiem jeszcze dawniej. I to jest fajna sprawa. W ogóle tak bardzo czuć tą kanciastość całego samochodu, ale ona ma ile? 1,70 m szerokości? Jakoś tak będzie. 1,75 m? 73? To Nie pamiętam dokładnej wartości. nie ma problemu, żeby wyczuć jej szerokość. Żadnego. Fajnie, pop-upy jeszcze dodatkowo mają drugą funkcję, poza tym, że są pop-upami. Czujnik parkowania. Nie parkowania, bo widać, gdzie się kończy. Tak. Wiesz, że za pop-upem masz jeszcze te 5 cm maski i wiesz, dokąd możesz dojechać. No. Aczkolwiek początkowo muszę przyznać, że miałem duży problem przez to, jak długa jest ta maska, bo jest ogromna. Że gdzieś parkowałem, to potrafiłem stanąć to tak dobre jeszcze metr od krawężnika. Maska jest potężna, a w ogóle przed światłami ten zderzak to tam jest zasadniczo chłodnica i przestrzeń dla Ducha Świętego. Tak. O Boże, czajka na czarnych. Nie doceniałem Skierniewic, naprawdę. Tak jest.
Ale takie ustawienia, różne fotela pokroju właśnie odcinek lędźwiowy i tak dalej, to lubię. To jest fajne. O. I tak to można jechać. Ale kompletnie nie czuć w niej prędkości. To też prawda. Panie władzo, w tym wozie nie czuć prędkości. Czas tak szybko mija, prędkości nie czuć. Dokładnie. Ale powiem Ci, że rozumiem Cię, dlaczego jeździsz tym na co dzień. Właśnie, niby duża moc i duży samochód, i ciężki samochód. Ale to jest taki relaksujący samochód. Tak, i fajnie przy tych 2000 obrotów on sobie fajnie gdzieś tam mruczy i Tak. coś się dzieje w tle. Nie jest nudno. Nie jest nudno, ale naprawdę coraz bardziej lubię Japońce, bo ta skrzynia chodzi w tak fajny sposób, że rzadko kiedy mówię coś takiego o automacie, ale tym się naprawdę mi dobrze jedzie. On jeszcze tam, jak on się przełącza, ty poczujesz, że on się przełączy, ale ciebie to nie będzie... Tak, on nie kopie. Nie kopie, nie będzie cię to męczyło. Jedyny moment, w którym on gdzieś potrafi kopnąć, jest to na zimnym z 1 na 2. No to wtedy Okej. faktycznie potrafi kopnąć, ale który automat tego nie zrobi? No tak, ale na przykład niemieckie stare automaty, hydrokinetyki potrafią kopnąć w losowym momencie zasadniczo. Przy każdej zmianie nawet niektóre. Tak tutaj to wszystko tak, no czuć tą japońską precyzję. No tutaj się nie ma o co bać, tutaj jest gładko i przyjemnie, tak? Tak, tylko trochę mocniej docisnę gaz, lampka się zmienia z zielonej na pomarańczową przy ekonomii i samochód przyspiesza. Ciekawie przy ekonomii jest to, że w manualach ekonomizer zawsze był stosowany jako taki wyznacznik zmień bieg. Przy automacie on spełnia raczej funkcję, że wiesz, że trochę będzie ci szybciej wskazóweczka czekała. Ale zdecydowanie to nie jest samochód sportowy. Kompletnie nie. Kompletnie. On wygląda, Tak. ale nim nie jest. To jest szybki samochód, ale to nie jest sportowy samochód. Klik. Wspaniałe to jest. Power. No. Idzie i wtedy turbo wstaje i idzie jeszcze bardziej. Tak? No. I to, że żeby powstrykać, depnąć nie? i on poszedł, musisz te 2 przyciski przełączyć. A później jak już chcesz pojechać spokojnie, to odklikujesz je. To jest, Tak. to są lata 80, to jest to. Ale trochę się obawiałem tego, że przez tą masę będzie super sprawiała wrażenie, jakby miała sporą nadwagę, jakby po prostu była za ciężka do tego, czym chce być. Nie. Ale takie wrażenie miałem po E46, które też miało teoretycznie 3 litry i bardzo zbliżoną moc, ale tam bardzo w prowadzeniu czuć było tą nadwagę. No a tutaj trochę się buja, no ale jednak Japonia. Ale no czuć, że tu jest tego przodu w sumie więcej niż tyłu, nie? Tak, no zdecydowanie. I to właśnie, przy tym nadbiegu jest to kopnięcie te delikatne. Tak. To też jest fajne. I jak jeszcze te nawiewy uważam, że są fajnie wkomponowane, tak trochę bawi mnie ten. Tak śmiesznie go tu wsadzili. Po części tak. Ma to sens, ale wygląda śmiesznie. To myślę, że chcieli po prostu dalej mieć to wszystko obite w jednym kształcie. Tak? Ja chcę sobie teraz spojrzeć, jak się podnosi wskaźnik od turbo. Uwaga. Pięknie się podnosi. Co ciekawe, inaczej reagują w automatach, inaczej reagują w manualach. W manualnym wskaźnik od turbo od razu ci wyrzuci do 4. Ten w automacie, on ci się zatrzyma właśnie na doładowaniu lekko ponad 2. Bo to, co jakby ten efekt, tak, czyli to jak turbo wstaje, to jeszcze nie jest pełne wstawanie tego, on jeszcze to zatrzymuje na dużo wyższe prędkości. A, Czyli to, co był ten kopniak, tak,
wjechaliśmy i ruszyliśmy tego kopniaka. To nie tak? była pełnia mocy. To nie. To jest dwufazowe. Mnie zawsze w Japońcach fascynuje to, że te wskaźniki zasadniczo w każdym Japońcu wyglądają tak samo, ale że wszystkie są duże, czytelne i nie mają żadnych ozdobników, a mimo to wyglądają tu ładnie. I 100. Ale to o to chodzi. I w sumie Toyota, projektując ten samochód, raczej skupiała się na tym, żeby też sprawiał radochę, bo to nie miało być narzędzie, które ma moc i przewiezie cię z punktu A do B w linii prostej z małymi łukami, bo to robią Amerykanie. Tutaj jest, można pomyśleć, z 3-litrowego silnika z turbiną zrobić tylko 235 koni, ale to po pierwsze trzeba spojrzeć na czasy, po drugie trzeba spojrzeć na to, że pomijając wadę fabryczną, uszczelki pod głowicą, to dosyć popularne w Suprach było. Tak, błąd fabryczny. Błąd fabryczny i w sumie dlaczego? 86 rok, tuż przed wprowadzeniem ich na rynek, Japonia wprowadziła ban na azbest. Więc musieli zmienić materiał, z którego robili upegi, bo był robiony z azbestu, a śruby dokręcili tak, jakby dokręcali z azbestem. Dokładnie. Dlatego wolnossące nie miały za bardzo tego problemu, bo nikt ich nie przeginał za mocno, ale wersje turbo, które wychodziły, bo to jest też ciekawe, turbo w tym samochodzie zostało dołożone tak na dobrą sprawę na sztukę, ponieważ pierwsze egzemplarze jak wychodziły na 86 rok, one wychodziły wolnossące tylko, ale klienci chcieli trochę coś więcej, plus jeszcze konkurencja działała. No to Toyota wpadła na pomysł, a jak włożymy turbo? I włożyli. Tak? I tak się zaczęło. No co, był dobry motor, zmienili dolot, dodali literkę w oznaczeniu motoru. Tak. Jest. Troszeczkę osłonka się różni, troszeczkę inaczej przegięcia, ale Tak, i zegarek. tak, dokładnie. W wolnossącej w tym miejscu jest ładowanie akumulatora. Więc też jest zegarek. No nie, Japończycy nie mogliby zrobić takiego miejsca pustego, że na przykład Tak. by była sama wnęka i napis, nie wiem, Supra tylko.